Nie ma to jak nie nagrać nic od 2 tygodni. Przepraszam za nieaktywność ostatnio i pora na jakieś 10. podejście w ożywianiu kanału. Witajcie, z tej strony Ponguj, a dzisiaj wspomnę trochę więcej na temat całych tych potwierdzonych informacji, o których Scott mówił jeszcze jakiś czas temu. Bo jak się okazało, zdarzały się komentarze, które nie zrozumiały tego potwierdzenia. Uważał, że Mike Trap jest praktycznie potwierdzony przez dowody z gry i nawet oskarżały Scotta o następnego trolla. Dlatego chciałem to tutaj jakoś lepiej wyjaśnić. Naprawdę. Poza moją sekcją komentarzy, to Scott potwierdzający elementy fabuły odbija się dosyć często negatywnie, bo jak się okazuje, o nie! Teoria Scotta nie zgadza się z moją kanoniczną wersją, tylko nie to. Naprawdę. Zamiast rozwiązywać syna zostało do rozwiązania, to się ludzie kłócą o to, że Scott troluje. Bo oczywiście FNAF 4 musiał się dziać w 1987 roku i Scott nas kłamie, nie kontroluje fabuły i tak po prostu potwierdził teorię MatPata, żeby mieć to z głowy. Nie, to tak nie działa. Jeśli chodzi o Mike'a, to mamy ten jeden prosty element. Jak niby ma tam być William, skoro zakończenie Sister Location mówi coś innego? Właśnie nie. Zakończenie Sister Location Custom Nighta podaje nam monolog, który mówi Mike. Zaraz potem pojawia się Springtrap. Nie oznacza to, że monolog jest mówiony przez Springtrapa. Może równie dobrze być mówiony do Springtrapa, o Springtrapie, koło Springtrapa, wszystko zależy od tego, co ten dialog nam mówi. I zostawia nas on z taką dosyć sporną kwestią. Scott umyślnie napisał ten tekst w ten sposób, że jednocześnie może nawiązywać do Sister Location i jednocześnie może on nawiązywać do FNAF 3. Ja uważam, że cały ten monolog nawiązuje do Springtrapa, bo znacznie bardziej mnie przekonywała ta opcja, ale okazuje się, jak Scott potwierdził, że mówi ona o Sister Location. Generalnie Scott też powiedział, że nie chciał z tego robić wielkiej debaty, tak samo 83-87, ale cóż, to trochę tak dziwnie brzmi, bo umyślnie zrobił ten tekst, żeby do dwóch rzeczy nawiązywał, ale nie chciał robić debaty. Ja to rozumiem w ten sposób, że Scott chciał namieszać nam w głowie, dać nam tą opcję, ale myślał, że po prostu zrozumiemy to. Łatwo, dojdziemy do wniosku, że to musi być William, pomimo tego, że jest taka kontrowersja, że nie stworzy to wielkiej debaty. Pod koniec monologu też ten głos Mike'a się zmienia, staje się taki robotyczny i tego typu, i to też sugerowało nam na Springtrapa, ale generalnie Scott powiedział, że nie planował tego, to mu wyszło przez przypadek, błąd, bo chciał tylko spowolnić ten dźwięk, żeby było bardziej dramatycznie, więc cóż, to był jego błąd. I akurat to się też trochę przyczyniło do tej całej debaty. Father, it's me, Michael. Pierwsze zdanie jest generalnie po prostu zwróceniem uwagi na to imię Mike, powiązanie go z Williamem, nic bardzo wielkiego. I did it. I found it. It was right where you said it would be. Mike coś zrobił dla swojego ojca. Zrobił to. Znalazł to. Mógł znaleźć Baby Enarda w Sister Location, pod którego wysłał go ojciec, ale równie dobrze mógł mówić o tym, że znalazł swoją siostrę, szukając jej w lokacji z FNAF 1, czyli sytuacji ze Springtrapem. They were all there. Oni wszyscy tam byli. Poza siostrą, której szukał, było tam znacznie więcej postaci i może on mówić albo o fantimach, lub o głównym zestawie animatroników z jedynki. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. Ta część jest ciekawsza. Z początku nie rozpoznali mnie, a potem myśleli, że jestem tobą. Gdy pierwsza część bardziej sugeruje nam na Sister Location, druga część bardziej sugeruje na FNAF 3. Z początku mnie nie rozpoznali. Cóż, łatwo można to podwinąć pod Sister Location, bo sama Baby mówi nie znam cię. Dosłownie zaczyna się spotkanie z Baby od tych słów. Ciężej to podpiąć pod FNAF 3, bo nic nie świadczy o tym, że animatroniki uznawały go za inną postać wcześniej. Chyba że to chodzi tutaj o Shadow Freddy'ego, ale raczej wątpię. Ale słabo się to klei. Tymczasem kwestia, ale potem myśleli, że jestem tobą, słabo się klei z Sister Location. We FNAF 3 wyraźnie widzimy, ofiary uważają, że to jest William i próbują go zabić. Tymczasem w Sister Location nikt słowem nie mówi ej, uważam, że jesteś Williamem. Ostateczna scenka z Enardem w Nocy Piątej brzmi, jakby był całkowicie randomową i nieistotną osobą dla Enarda. Jedyne, co mogłoby nawiązywać do tej kwestii, to fake ending, w którym też nie jest powiedziane, że myślą, że jesteś Williamem. Czy nie przyszłeś tutaj tylko dla niej? Tak. Przyszedł tutaj dla niej. Dla swojej siostry jako brat.
Nic nie sugeruje, że Ennard uważa, że jesteś ojcem, a nie bratem. Każda z tych kwestii może pasować do samego Mike'a. Może Ennard uważa, że jesteś ojcem, ale tak czy tak, z jednej strony jest to niekanoniczne wydarzenie, które się nie wydarzyło, a z drugiej strony nie mówi jednoznacznie, że jesteś ojcem. Równie dobrze może mówić to do brata i nie byłoby w tym różnicy. Mike by tego nie odczuł, że wyraźnie tutaj jest powiedziane, że mówi do ojca, a nie do potencjalnie brata. And I found her. I put her back together, just like you asked me to. She's free now. Ta kwestia albo mówi o uwolnieniu Ennarda, albo o uwolnieniu siostry w Happy's Day. Mnie przekonywała ta druga opcja, jako że sam fake ending pokazuje zupełnie inny cel. Ennard zostaje zabrany do domu Mike'a. Chce go zabrać, a nie uwolnić, żeby sobie latał po świecie. I put her back together nie wydaje się w żaden sposób wiązać z tym, co się wydarzyło w SL. Co z tego, że jest wolna? Jak nikt niczego nie poskładał, wolność też tutaj dużo nie zmienia, jako że w Afton Robotics łatwo było dać jej wolność. Cały SL bardziej sugeruje, jakby chcieli ją odnaleźć. I Mike był takim tajnym szpiegiem wykorzystywanym tylko po to, żeby siostra się ujawniła. Dlatego raczej byłem przekonany, że tu mowa o Happy's Day. But something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. To raczej kieruje bardziej w stronę SL. Coś jest ze mną źle. Żyję, choć powinien być martwy. Pasuje to i do tego, co się działo w Springtrapie, i do tego, co się działo w SL. You won't die. Problem polega na tym, że jeżeli mowa tutaj o Springtrapie, to już nie powinna go ta cała sytuacja dziwić, bo już raz przeżył śmierć i raczej zdaje się, że ten cytat powinien nawiązywać do tego pierwszego przypadku, a nie do drugiego, w którym już wszystko jedno, zginąłem drugi raz i nadal żyję. Życie w cieniu wiąże się też bardziej z purpurowymi, żywymi zwłokami, kryjącymi się przed ludźmi, niż ze Springtrapem uwięzionym przez 30 lat w jednym pokoju. Żyłem w cieniu bardziej sugeruje ukrywanie się, niż bycie zamkniętym w pudełku. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. I'm going to come find you. No i czy wiąże się to ze Springtrapem szukającym swego ojca, czy z purpurowym zombiem szukającym swego ojca? Nie ma to znaczenia. Idzie odnaleźć swego ojca. Niektóre kwestie kierują nas bardziej w stronę FNAF 3, niektóre bardziej w stronę SL, ale jak Scott powiedział, potwierdził, że w Springtrapie znajduje się William, więc to mamy potwierdzone. Okazuje się, że cały monolog mówił o wydarzeniach Sister Location. Może mi się to trochę nie podobać, mogę tego trochę nie rozumieć, ale to jest potwierdzenie od Scotta. Istnieje teoria, że Mike jest stróżem nocnym z FNAF 3, o której wspomniał MatPat i robi ona częściowo sens, także w tym przypadku ta kwestia jest mówiona długo wcześniej. Nie po tym, jak Fazbear's Fright został spalone, ale długo wcześniej, pewnie zaraz po tym, jak Ennard opuścił ciało Mike'a. Prawdopodobnie wrócił do domu, zaparzył herbatę i myśląc o ojcu powiedział cały ten monolog. Spalenie Fazbear's Fright i cała ta cutscenka pokazuje, co się stało po tym, jak Mike znalazł już swojego ojca. Ale cóż, to tylko jedna z opcji. Cały temat Mike'a omówię w innym osobnym odcinku, bo jest to dosyć ciekawy temat, ale jedno mamy potwierdzone, że w Springtrapie znajduje się William, ojciec. Zostaje nam jeszcze temat ugryzienia. No i tutaj nie ma dużo do omówienia, bo o to ludzie się nie rzucają. Przynajmniej tutaj pod moimi komentarzami, bo w internecie jest inaczej. Więc na szybko, tak, były dwa różne ugryzienia. FNAF 2 omawia The Bite of 87, a FNAF 4 omawia The Bite of 83. To mamy potwierdzone. Jak dla mnie finalnym argumentem na to jest sam Fredbear. Fredbear's Family Diner działało parę lat przed 1987 rokiem, a w grze pojawia się Fredbear i cała lokacja jest na niego stylizowana. Tyle. Jeden argument. Ludzie uważali, że to jest Fredbear and Friends, że to jest Freddy Fazbear's Pizza, w której jest Fredbear, ale to nie ma sensu za dużo. To jedno mówi, że to jest Fredbear's Family Diner, że to nie może być 1987 rok. Tymczasem pojawiają się też pytania. Czemu więc pojawiają się tutaj figurki Toyów? Czemu więc pojawia się tutaj Mangle? I cóż, to jedyne takie niepewności w tym miejscu, które sugerują na 87 rok, nie patrząc już na samo ugryzienie. Można też się zastanawiać, czemu Scott znikąd dodaje nowe ugryzienie.
ale jak już wcześniej mówiłem, spójrzcie na to w ten sposób. Albo dodaje nowe ugryzienie, o którym nigdy wcześniej nie słyszeliśmy, albo dodaje zupełnie nową lokację, jakiś Freddy's, jakiś Fredbear and Friends z Fredbearem znikąd w 1987 roku, o którym też nigdy wcześniej nie słyszeliśmy. Ta pizzeria nie ma sensu ani prawa bytu. Mamy dwie opcje. Albo Scott dodaje tutaj nowe wydarzenie, które nie zostało opowiedziane wcześniej, czyli drugie ugryzienie, albo całkowicie przeczy poznanym wcześniej informacjom, czyli mówi, że Fredbear jednak działał w 1987, chociaż wiemy, że tak nie było. Z innej strony, czemu Scott robi jakieś nowe ugryzienie, zamiast wyjaśnić The Bite of 87 w finalnej grze? Cóż, ja się pytam, czemu tworzy nową lokację z Fredbearem, zamiast wyjaśnić Fredbear's Family Diner w ostatniej grze, które nigdy i nigdzie się nie pojawiło. The Bite of 87 może być wyjaśnione przy użyciu FNAF 2. Już FNAF 2 nam silnie, mocno sugerował, że tu się dzieje ugryzienie, za chwilę ktoś ugryzie. Temat z zabawkami jest generalnie strasznie prosty. Toy animatroniki nazywają się toyami, nie bez powodu. Scott pokazuje nam we FNAF 4 zabawki animatroników, które dosłownie nazywają się zabawkami. Ile tu jest do zastanowienia się? Jeśli symbolizm w tym miejscu, on jest naprawdę oczywisty. Zabawkowe animatroniki, tak, mogą mieć taką nazwę z powodu tego, że są plastikowe, zabawkowe itd., ale taka możliwość nie obala innej możliwości, że są one bazowane na zabawkach, co nam potwierdza FNAF 4. Czwórka potwierdziła też jedną inną rzecz, że Mangle nie pochodzi z 1987 roku. Zgaduję, że Scott, tworząc FNAF 4, miał nadzieję, że ludzie szybko dojdą do wniosku, że jest to 83 rok, bo Fredbear's Family Diner, a idąc tym tokiem myślenia, figurka Mangle nigdy nie była argumentem na 87 rok, a na to, że Mangle nie pochodzi z zestawu toyów. Ale cóż, ludzie tego nie zrozumieli, więc Scott nazwał we FNAF Worldzie naprawioną Mangle jako Funtime Foxy, stworzył całą wielką lokację Circus Baby's Pizza World, żeby wyjaśnić jeszcze szerzej pochodzenie tego animatronika. Oczywiście Freddy'sowa Funtime Foxy i Baby'sowa Funtime Foxy to dwa różne animatroniki na tym samym bazowym koncepcie. Biały, lis, clown itd. Ale cóż, wiele nam to nie zmienia. Już od FNAF 2 było sugerowane, że Mangle pochodzi z poprzedniego otwarcia nowego Freddy, że działała w pewnym momencie z oldami, które równie dobrze mogłoby to otwarcie działać w 1983 roku, a może nawet i wcześniej. I nic temu nie przeczy. Funtime Foxy, aka Mangle, w żaden sposób nie przeczy temu, że FNAF 4 dzieje się w 1983 roku i teraz zostało to całkowicie potwierdzone. We FNAF 4 też Scott próbował zrobić tą niepewność, kontrowersję w temacie 83-87, ale też powiedział, że nie planował, żeby to się stało większą debatą. To taką rzeczą jest na przykład ten numerek 87. 87 pojawił się z 10, czy 20, czy paręnaście razy w kodzie źródłowym, na teaserach, więc cóż, ludzi to przekonywało, że to jest 1977 rok i nie ma w tym nic dziwnego. Według mnie na ten moment ten numer nawiązuje do gameplayu. Niekoniecznie gameplay dzieje się w 1987 roku. Sam fakt, że słyszymy phone calla Fongaja z nocy pierwszej FNAF 1, w której on tam mówi o The Bite of 87, może nam sugerować, że na przykład protagonistą czwórki jest Mike, że Mike po FNAF 1 sobie tam śni FNAF 4, że cały 1987 rok przypomniał mu 1983, pierwsze ugryzienie. Generalnie ma to sens, generalnie stworzyło wielką kontrowersję, ale rozumiem, że Scott myślał, że ludzie to szybko zrozumieją, że szybko dojdą do tego Fredbeara i tak dalej, ale okazuje się, że to stworzyło bardzo niepotrzebną debatę, którą sam Scott chciał zakończyć w tej chwili, potwierdzając te słowa w komentarzu. Temat tego, że William nie jest tak naprawdę purpurowy, to już coś, czego zdaje mi się nie trzeba jakoś głębiej tłumaczyć. Sprite przedstawia purpurową, czy tam fioletową postać, ale ta postać nie jest tak naprawdę purpurowa. Sam Mike jest i widzimy, że jego zmiana koloru skóry była dosłowna, ale William nie. Jego ciało nie zgniło z żadnego powodu, jest normalnym człowiekiem w normalnym kolorze skóry. Może ono reprezentować jego strój, to, że stoi w ciemnościach, w mroku, może też wiązać go z Fredbearem, z jego purpurowymi akcesoriami, choć dla mnie oryginalnie po prostu reprezentowało ten cień, mrok dookoła niego, w którym się znajdował, a potem Scott wykorzystał też ten kolor, żeby powiązać go z Fredbear's Family Diner. I tyle. Tak ja to widzę, ale krótko mówiąc, jego kolor skóry nie jest purpurowy i tyle wiemy.
Cóż, to tyle w temacie tych informacji. Mam nadzieję, że rozwiamy niepewności. To nie jest troll, nie ma żadnego powodu, żeby Scott żartował sobie w ten sposób, żeby utrzymywał tego trolla przez 2 tygodnie już, czy więcej. Jego potwierdzenie nie przeczą w żaden sposób z informacjami, które do tej pory otrzymaliśmy. W Springtrapie znajduje się William. Monolog Mike'a nic tutaj nie znaczy, bo może on po prostu nawiązywać do Sister Location, a nie do FNAF 4. I tak właśnie, skoro Scott potwierdził to, co potwierdził. FNAF 4 dzieje się w 1983 roku, były 2 ugryzienia, co w żaden sposób nie kłóci się z żadną informacją, którą nam ta gra przekazuje. I William nie jest purpurowy. No bo nie jest. Tyle. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach.